Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z serii nowości produktowe w firmie Gotronic z cyklu Tyle ile zmieści się nowości na moim biurku, tyle prezentuję materiału. W tym odcinku odcinek zdominowany jest przez producenta FNIRSI. Głównie jest to sprzęt pomiarowy typu multimetry uniwersalne, cęgowe, poręczne, małe, przynośne oscyloskopy z generatorami i multimetrami oraz sprzęt lutowniczy typu lutownice nagrody C245-210 oraz stacja lutownicza FNIRSI DWS-200. Zapraszam i kończę na tych produktach, żeby odcinek nie był zbyt długi i nie przynudzał. Multimetr uniwersalny MT40 od FNIRSI dostarczany jest w takim industrialnym opakowaniu. Tutaj mamy nadrukowany sam ten miernik oraz jego funkcje. W zestawie jest instrukcja, manual w języku angielskim oraz wypisane wszelkie parametry, ale ten miernik jest dosyć prosty w obsłudze. Sam miernik tak oto wygląda, za chwilę się jemu jeszcze dodatkowo przyjrzymy. I w zestawie mamy dwie baterie zasilające oraz standardowe przewody zasilające zakończone wtykami banan, to jest wtyk 2 mm, a tutaj z drugiej strony banan 4 mm kątowe standardowe. Przewody raczej ekonomiczne. I jak sam ten miernik wygląda. Ten element niebieski jest gumowany. Tutaj mamy nóżkę, żeby postawić ten multimetr pod kątem, żeby był skierowany do operatora. Z tej strony mamy taki jakby uchwyt na pasek, który możemy zawiesić sobie ten multimetr. Tutaj jest dodatkowa dioda wbudowana do podświetlenia obszaru, gdzie chcemy operować. Tutaj mamy sondę do bezkontaktowego pomiaru występowania napięcia przemiennego, wyświetlacz i proszę zwrócić uwagę, to nie jest tradycyjny multimetr, gdzie mamy przełącznik obrotowy, tylko wszystko wybieramy przyciskami i bardzo ważna cecha, mamy tylko dwa zaciski i generalnie rzecz biorąc ten multimetr umożliwia tylko pomiar jakby wartości napięciowych. Nie ma zakresu amperomierza, nie ma prądu, bo do tego głównie teraz stosujemy mierniki cęgowe, które tutaj stoją w kolejce. Mamy już baterie wsadzone i uruchomimy ten multimetr. Proszę zobaczyć, jak idealnie się z tą matą komponuje, jakby byli z kompletu. Przytrzymuję ten przycisk i nastąpiło uruchomienie się wyświetlacza. Powtórzę teraz tą procedurę. Jeszcze raz go wyłączę, więc przytrzymuję ten przycisk. Na chwilę zapalają się wszystkie ikonki. Ok, mam ten miernik uruchomiony i jeszcze tutaj zapomniałem powiedzieć, że jest dodatkowa dioda LED sygnalizująca, tam w niektórych pomiarach ona występuje. I co użytkownik może zrobić? Krótkie naciśnięcie tego przycisku, nic nie dzieje się. Tutaj przycisk Cell od Selecta i mamy tutaj pierwszy taki zakres, to jest pomiar woltomierza. Teraz wszystkie te zakresy przeleciałem. Dodatkowo w drugiej linijce mamy tutaj pomiar temperatury otoczenia, a więc 20 stopni. Natomiast gdy dłużej przytrzymamy ten przycisk Select, to uruchamia nam się ta dioda podświetlająca, gdy jesteśmy w jakiejś rozdzielni i jest ciemno, można ją wykorzystać. Wyłączę ją w tej chwili. Następny przycisk to jest funkcja Hold, a więc gdy jesteśmy na jakimś pomiarze, na przykład napięcia, możemy ten wynik pomiarowy zatrzymać, Hold, zamrożenie wskazania, a dłużej gdy naciśniemy, to następuje podświetlenie tego ekranu na sposób biały. Ok, przywróćmy pomiary i dodatkowo teraz tutaj jeszcze mamy NCV funkcję, a więc teraz jest ona załączona. Dobra. Czyli NCV to jest jedno naciśnięcie i to nam wykrywa występowanie napięcia przemiennego. Tutaj wezmę jakiś przewód spoza kadru, może mi się uda, ale on jest niepodłączony. Dobra. Jeszcze raz. I widzą Państwo, zaświeciła mi się tutaj ta dioda na zielono, że jest w pewnej odległości wykrywany przewód pod napięciem, a gdy dłużej naciśniemy, to funkcja live, a więc taki jakby próbówka, że jednym przewodem możemy przewód fazowy wykrywać. Wracam tutaj z powrotem na ten zakres jakby standardowego multimetru i to, co mogę Państwu zaproponować, nie będę omawiał wszystkich funkcji. Tutaj widzą Państwo, że na przykład mierząc napięcie przemienne, dodatkowo mamy mierzoną częstotliwość. Tutaj jak jest omomierz, to jest temperatura.
Akustyczny tester ciągłości. To, co mogę zaprezentować, to szybkość zadziałania tego akustycznego testera ciągłości. Już wcześniej odtłuściłem te końcówki i testujemy nie sam miernik, tylko nawet przewody. Widzą Państwo, gdy jest zamknięty obwód elektryczny, zapala się też dodatkowo ta dioda w kolorze zielonym. I przewody są kiepskie, jeżeli chodzi o ich sposób przewodzenia, bo już to testowałem wcześniej. Mam te moje przewody BST-050 i zobaczcie Państwo, jak się zmieni sytuacja. Tester nie jest zbyt szybki, ale na pewno lepiej działa na lepszych przewodach. I to jest tyle, jeżeli chodzi o ten multimetr. Co jeszcze mogę Państwu pokazać? Inne te podzakresy i tyle w temacie tego prostego multimetru. Ewentualnie to, co mamy tutaj pod ręką, jak on się prezentuje na tle takich innych multimetrów, też w sumie tanich. Tak to wygląda. Wszystkie te multimetry mogą Państwo nabyć w firmie Gotronic. Kolejny multimetr, tym razem multimetr cęgowy też od Fnirsi MC40. Dostarczany też w takim czarno-białym opakowaniu. Tutaj mamy wypisane jego parametry. Nie ma parametrów. Tak on wygląda, to opakowanie. Jest też dostarczony jakby manual w języku angielskim. Tutaj budowa multimetru, parametry jego wypisane, ale to wszystko odnajdziecie Państwo na stronie gotronic.pl. I co jest na wyposażeniu oprócz samego multimetru? Dwie baterie zasilające, przewody, to są raczej ekonomiczne przewody i sam multimetr. Już wsadziłem do niego baterię, żeby nie przedłużać. Jakie jest to, co najczęściej klienci pytają? Maksymalne rozwarcie tych szczęk niecałe 26 mm. Tak jak tutaj zmierzyłem, widzą Państwo, 26 tutaj wejdzie. Ok, jak sam multimetr wygląda? Dwukolorowa obudowa, wszystkie elementy plastikowe, szczęki są opisane, a więc polaryzację zbadamy i tutaj jak widać po samym tym przełączniku obrotowym to jest tylko do pomiaru prądu przemiennego i są 3 podzakresy, automatyczny tutaj, nie automatyczny, tylko wielozakresowy tutaj podzakres mamy, a więc tym przyciskiem Select wybieramy sobie pomiędzy testem diody, akustycznym testerem ciągłości oraz omomierzem. Tutaj kolejne przyciski, tutaj hold, zamrożenie wskazania, ale dłuższe naciśnięcie uruchamia nam podświetlanie tego ekranu, a więc teraz już Państwo lepiej widzą, a środkowy przycisk uruchamia nam tutaj wbudowaną diodę LED, która oświetla miejsce, gdzie się łapiemy za przewód. Kolejne podzakresy to są zakresy woltomierza, napięcie przemienne, widać tutaj i tutaj jest automatyczny zakres, nie ma możliwości ręcznej zmiany podzakresów. Woltomierz napięcia stałego i funkcja NCV, tutaj jest ta sonda, a więc wykrywanie przewodów pod napięciem elektrycznym. Tutaj to, co Państwu mogę już tylko zaprezentować, jak działa szybko ten akustyczny tester ciągłości. Nie będę testował tych przewodów, bo to już naprawdę nie ma sensu. Przewody są raczej ekonomiczne, a tutaj tym wyznacznikiem będą te przewody ciągle przeze mnie stosowane, czy ten akustyczny tester ciągłości jest szybki, czy nie. Zadziwiająco szybki jak na multimetr cęgowy. Widzieliście Państwo, gdy obwód elektryczny jest zamknięty, dodatkowo zapala nam się ta dioda LED. I tak ten multimetr wygląda. Tani, prosty, ekonomiczny, ale prosty w obsłudze multimetr do nabycia w firmie Gotronic. Jak on ewentualnie wygląda w porównaniu, mam tutaj pod ręką zawsze UT210L, który jest klasę wyższym multimetrem i ten multimetr ze względu na gabaryty swoich cęg to bliżej mu do takich multimetrów z Unita typu serii 200, 203, 204, 202 właściwie i 201, bo one też tylko umożliwiają pomiar prądu przemiennego, a stałego nim nie zmierzymy. Dziękuję. Kolejny multimetr od Fnirsi, tym razem model DMT99. Jak widać, już ten model jest dostarczany w takim ładnym, kolorowym opakowaniu, nawet ze złoceniami. To jest w sumie ważne, jak dla kogoś dajemy na prezent, nie trzeba dodatkowo pakować tego. I widzimy już ten sam multimetr, jak on wygląda na tej grafice.
Tutaj mamy jego parametry elektryczne, ale tradycyjnie zapraszam na stronę gotronic.pl, gdzie jest wszystko dostępne. Jest też manual. Manual tutaj jest z kolorowymi grafikami, prawda, jak to używać wszystkiego. Manual jest do odnalezienia na naszej stronie w wersji elektronicznej. I co otrzymujemy w takim tym zestawie? Widzimy, że jest tutaj piankowa wytłoczka i sam ten multimetr jest umieszczony. Zaraz się mu przyjrzymy. I pod tą piankową wytłoczką mamy też wyposażenie. Są to przewody pomiarowe, izolacja kategoria 3, przewód, izolacja PVC, temperatura 105 stopni, 1000 V, a więc tak to wygląda. Przewód USB-C do ładowania wbudowanego akumulatora, bo co jest ważne, ten multimetr jest zasilony z własnego akumulatora, to jest plus. Przewody zakończone igłami, ale raczej z tych ekonomicznych, standardowe przewody. I jak sam ten multimetr się prezentuje? Cały jest plastikowy, tutaj mamy wyświetlacz, taka ciekawa design, taki nowoczesny, prawda? Nie ma przełącznika obrotowego, tylko jest 5 przycisków sterujący plus ten 6 uruchamiający. Ten multimetr umożliwia pomiar już prądu, tutaj zaciski do pomiarów napięciowych. I z tyłu co mamy? Mamy tutaj możliwość zaczepienia na czas transportu tych naszych przewodów. Tutaj to, jak widać, jest gumowe takie odgiętki i te przewody w ten oto sposób wkładamy, a więc raczej standardowe rozwiązanie. Tutaj mamy możliwość zawieszenia tego multimetru na jakimś kołku w kręcie, żeby on nam wisiał. Tutaj mamy złącze USB typu C do ładowania. Tutaj taki występek z tą sondą NCV do pomiaru wykrywania przewodów pod napięciem i tyle jakby. Uruchamiam ten multimetr. Jeszcze raz go uruchomię, żeby była widoczna ta kolorowa grafika. Ta firma FNIRSI właśnie z tego, jakby można powiedzieć, między innymi słynie, że ma bardzo ładne grafiki, jeżeli chodzi o opisy produktów i też te ich produkty pod pewnymi względami są bardzo innowacyjne, a więc to, że mają wbudowane akumulatory, które można ładować, kolorowe wyświetlacze. A jeżeli chodzi o parametry, to przemilczę. Dobra, mamy wielokolorowy wyświetlacz. Proszę zobaczyć, jak on wygląda. Dosyć niespotykanie. Tutaj jeszcze zrobię dodatkowe zbliżenie, żebyście Państwo widzieli, prawda? I co użytkownik może zrobić. Mamy tutaj przełączanie się na amperomierz i tam było wcześniej miliamperomierz. Tutaj się przełączamy na pomiary napięcia, ohmomierz. OK. Tutaj mamy, dobra, wróćmy może na ten woltomierz. Jest woltomierz. Czy użytkownik może zmieniać ręcznie podzakresy? Zaraz to jeszcze zobaczymy. Funkcja hold, a więc zamrożenie wskazania lub dłuższe naciśnięcie, pomiary względne, czyli delta. OK. Teraz to wszystko wyłączmy. OK, jest wyłączone. Tutaj funkcja NCV oraz, dobra, jeszcze raz. Teraz jest NCV. Termometr. Pomiar częstotliwości. Tutaj funkcja NCV jest podpisane, nie jest podpisane. To jest prawdopodobnie wykrywanie, tak jak działa probówka, jednym przewodem przewodu fazowego. To nie, wcześniej to było wykrywanie przewodów pod napięciem, a później ta była probówka. Zobaczę, czy ten przewód mój elektryczny tutaj dosięgnie do tego miejsca, ale on jest niepodłączony, dobra. Wracamy teraz z powrotem na woltomierz i zobaczmy, jakie tutaj opcje mamy. A więc taki tutaj jest teraz moda, że autozakres, żeby multimetr był smart i sam zbadał, co my podłączamy. Tutaj jeszcze jest wskaźnik naładowania baterii. Dłużej przytrzymuję to menu i jakie mamy tutaj funkcjonalność. Troszeczkę zrobię teraz znowu zbliżenie, a więc tutaj widzimy, że jest opcja regularnych pomiarów, recordingu lub monitorowania, a więc tutaj zostajemy przy tym, co tutaj jest. Ustawienia, a więc napięcia, OK. Zobaczymy, jaką on ma możliwość
OK. I wyjdźmy z tego menu. A teraz jest inna jakby tutaj czcionka, ale funkcje są te same, a więc zamiast się starać rozwijać jakieś dość unikalne funkcje, to się skupili informatycy na nowej szacie graficznej. Tutaj jeszcze z ciekawości zobaczymy, jak to wygląda, gdy on jest tym rekorderem. A więc tak to menu wygląda. To już jest podobne, tak jak w innych miernikach. Z powrotem tutaj jeszcze zobaczymy. A monitor. Wychodzę. A tutaj tak to wygląda. Ale w gruncie rzeczy żadne funkcje się nie zmieniają, tylko szata graficzna, co komu jakby bardziej będzie pasowała. Wracam do tego standardowego ustawienia. Co tam jeszcze było do ustawienia? Reset i About i tyle. A więc wróciliśmy z powrotem. Prosty taki miernik do podstawowych pomiarów. Wygląda dosyć atrakcyjnie, bo ma kolorowy ten wyświetlacz. Jak on ewentualnie wygląda z takimi prostymi miernikami, które wcześniej prezentowałem. I tu jest multimetr, który sobie zostawiłem. Tak on się mniej więcej prezentuje. A jak taki klasyczny multimetr, który jest dla początkujących osób nawet lepszym rozwiązaniem, bo uczy pewnych zasad. To początkująca osoba może być początkujący jakiś docent, teoretyk i dobrze jest się właśnie takich nauczyć podstaw, bo tutaj idziemy w stronę sztuczna inteligencja za nas wybiera, prawda? I już nie musimy myśleć, czy mierzymy napięcie, czy pomiar rezystancji. On sam to za nas zrobi. A jak to w praktyce wyjdzie? Nie testuję, bo sam jestem przyzwyczajony do innych zasad. Jeżeli zainteresował Państwa ten multimetr, to tradycyjnie gotronic.pl. Dziękuję. Jak działa jeszcze ten akustyczny tester ciągłości na tych moich przewodach markowych? Mam je podłączone, ustawiony. Działa poprawnie, ale nie jest to najszybszy ten tester. Teraz mini oscyloskop DSO 510 od FNIRSI, też w pięknym opakowaniu z kolorową grafiką. Tutaj jakieś te grafiki są takie laminowane. Ok, nieważne. Tak wygląda to opakowanie i widzimy tutaj są parametry techniczne 10 MB, 48 MB sampli, 2 w jednym, bo to jest oscyloskop plus generator funkcyjny. I co otrzymujemy w zestawie? Już tu częściowo wypakowałem i teraz otwieram to pudełko i na pierwszym planie jest sam ten oscyloskop. Wyciągam go i należy wyciągnąć tą wytłoczkę kartonową. Tutaj przy okazji proszę zobaczyć, ile różnych operacji. OK. I mamy kolejny taki karton czarny, gdzie ukryte były wszystkie te akcesoria, które już wypakowałem. A więc jest instrukcja obsługi. Mamy tutaj wypisane wszystkie operacje, jakie można wykonywać i oprócz samego oscyloskopu, co mamy na wyposażeniu. Jest jedna sztuka, standardowa sonda do 20 MHz, model 6020, więc 6200, zakończona takim tutaj haczykiem, który można ściągnąć, wtedy mamy końcówkę pomiarową, a z boku mamy krokodylek do podłączenia się do masy. Jest miejsce do kompensacji sondy, oczywiście wbudowany dzielnik standardowy 1:1 lub 1/10, sonda raczej ekonomiczna. Do tego mamy przejściówkę z BNC na MCX, ponieważ ten oscyloskop ma takie złącza, właśnie wykorzystuje. Przewód USB typu C do ładowania tego oscyloskopu, smycz, taka malutka skórzana oraz jeden przewód zakończony właśnie w tym wtykiem MCX, to nie jest BNC, i zakończony krokodylkami. To jest chyba do wyjścia generatora. Sam generator kompaktowy mieści się w dłoni. Tutaj widzą Państwo, jak on jest zbudowany. Wszystkie elementy są plastikowe. Tutaj mamy ile jest? 5 przycisków sterujących. Od góry mamy te złącza MCX, a więc wejście oscyloskopu, wyjście generatora funkcyjnego. Tutaj jest chyba taki zaczep do kalibracji
sondy, tutaj taki impulsator, lewo, prawo i też można zatwierdzić te przyciski, tutaj miejsce na ten smycz, przełącznik uruchamiający oscyloskop, oczywiście wyświetlacz, tutaj mamy złącze USB typu C do ładowania wbudowanego akumulatora, od tej strony tak wygląda i jeszcze dodatkowo mamy klapkę, proszę zobaczyć, a więc ten oscyloskop też może być pod kątem używany. Tak on wygląda. Ewentualnie, jeżeli chcą Państwo rzucić okiem, jak on się prezentuje w stosunku jakby do innych podobnych konstrukcji, to też już ten oscyloskop tutaj go uruchomię i też mam pod ręką te mini oscyloskopy od FNIRSI, z których on jakby słynie ten producent. Tak to gabarytowo mniej więcej wygląda. Ewentualnie też mam tutaj pod ręką inny oscyloskop. I proszę zobaczyć, jak ten prezentowany bieżąco oscyloskop prezentuje się na tle tego właśnie Hanteka, a więc jest naprawdę mały, mieści się w dłoniach, ale to, co trzeba uważać tutaj, bo jest to złącze MCX, bo na przykład te oscyloskopy mają normalne złącza BNC. Tutaj może jeszcze uruchomię ten oscyloskop, żebyście Państwo zobaczyli, jak wygląda. Tutaj też uruchomię ten oscyloskop i jak widać, ekrany i to pole obserwacji jest zupełnie inne. Dobra, nieważne na tą chwilę. Zabieram te wszystkie inne oscyloskopy. Widzieliście Państwo, jak to gabarytowo wygląda. Może na koniec jeszcze, gdy wszystkie oscyloskopy wypakuję teraz, które mam w kolejce, to zrobię jeden przebitkę. I jeszcze raz uruchomię teraz ten oscyloskop. Ale miałem tutaj mówić, co trzeba uważać. To złącze MCX jest taka ta przejściówka do wykorzystania właśnie tej sondy, bo sonda jest standardowa z tym złączem BNC, no i trzeba uważać, żeby mechanicznie nie wyłamać, bo proszę zobaczyć, jak to gabarytowo wygląda, to mniej więcej w ten sposób tak to siedzi, no i łatwo to jakoś za pomocą nieopatrznego ruchu wyłamać. Siła razy ramię, prawda, i jest duże przełożenie i można popsuć mechanicznie ten oscyloskop. Robię teraz zbliżenie na ten ekran i uruchomię go przy pomocy tego przycisku. OK, uruchomił mi się i teraz przy pomocy tego impulsatora należy wybrać, który tryb chcemy obsługiwać. Co mamy do wyboru? Oscyloskop, generator funkcyjny oraz ustawienia. Wracam do oscyloskopu i wciśnięcie tego przycisku, jakby to zatwierdzenie i uruchamia nam się oscyloskop. Nie będę wszystkich funkcji tego oscyloskopu prezentował. Do jego obsługi jest wykorzystywany też właśnie ten impulsator. Słychać ten dźwięk. Mamy funkcję auto set, mode możemy wybierać, ruszać się tymi wszystkimi kursorami, prawda? I teraz, gdy dłużej nacisnę ten impulsator, mogę wejść do tego głównego, początkowego menu i przełączę się teraz na generator. I co użytkownik ma tutaj do wyboru, zaczynając jakby od samego początku, a więc tutaj na samą górę zjedźmy i na samym początku jest sinusoida. Oczywiście możemy tutaj sobie regulować wybrane parametry, a więc częstotliwość, prawda, ale to nie będę teraz pokazywał Państwu, a więc jest sinusoida, jest przebieg prostokątny, trójkątny, pojedyncze przebiegi, wykres taki schodkowy, narastający, to na przykład w automatyce może być wykorzystywany, opadający też schodkowy, eksponencjalny, też jest tutaj chyba współczynnik wypełnienia, amplituda, tutaj jakiś przebieg multi, audio, Lorenza, OK, a więc tutaj generator jest więcej niż jak prosty, jest kilka tych różnych przebiegów. Jakie tutaj mamy jeszcze ustawienia w tym oscyloskopie? Widzą Państwo, że możemy regulować głośność, podświetlenie, tutaj skonfigurować, co ma startować po uruchomieniu, tutaj jaka skórka ma być, automatyczny wyłącznik oscyloskopu, i jeszcze chyba udostępnianie tego oscyloskopu, bo prawdopodobnie można go wykorzystać, właśnie robić screeny tych chyba oscylogramów i później, gdy się przełączymy na tę opcję USB udostępniania, to po prostu pojawia nam się dysk w komputerze PC i można to sobie zgrać na komputer. I to by było tyle, jeżeli chodzi
o wszystkie te funkcjonalności tego oscyloskopu. Nie będę go testował, bo to jest prosty, tani oscyloskop i nie należy oczekiwać jakichś cudów wodotrysków. Taki sprzęt się kupuje albo dla początkujących elektroników lub jako zapasowy oscyloskop, taki, który zabierzemy do torby, w teren zabierzemy lub coś chcemy na przykład przy samochodzie pomierzyć. I tradycyjnie to by było tyle. Tak wygląda ten oscyloskop, mieści się w dłoni, wyświetlacz jest kolorowy, dosyć intuicyjna obsługa, atrakcyjna cena i niewyśrubowane parametry. Zapraszam na gotronic.pl. Prezentuję kolejny model od FNIRSI, a mianowicie oscyloskop 2C53P. Widać, że dostarczany jest w takim kolorowym, ładnym opakowaniu. Grafika. Tutaj mamy nadrukowane wszystkie parametry i widzimy, że to jest oscyloskop dwukanałowy, wbudowany multimetr oraz generator funkcyjny. I wewnątrz tego kartonu otrzymujemy takie dosyć praktyczne etui, w którym ukryty jest właśnie cały zestaw. Jest rączka, jest zamek błyskawiczny i tak to wygląda. Proszę zobaczyć. Po lewej stronie mamy wszystkie akcesoria do tego oscyloskopu. Dosyć praktyczne etui, widać, że jest pod ten oscyloskop właśnie zaprojektowany. Przewód USB do komunikacji z komputerem i ładowania wbudowanego akumulatora. MCX, krokodylki, wyjście generatora. Przewody pomiarowe do multimetru. Dwie sondy oscyloskopowe standardowe BNC. Tutaj mamy manual. I tutaj jest ukryty nasz oscyloskop. A więc taki zestaw startowy, wszystko co potrzeba jest i jak ten sam oscyloskop jest zbudowany. Tutaj widać, że to jest starszy brat tego wcześniej prezentowanego. Ja tutaj zaraz zrobię porównanie ze wszystkimi tymi oscyloskopami. Jest tutaj ten ekran już większy. Tutaj mamy dwa wyjścia na wtyki BNC, a więc tutaj już jest standardowo. Wyjście generatora to jest złącze MCX. Po lewej stronie mamy przycisk uruchamiający oscyloskop oraz złącze gniazdo USB typu C. Tutaj mamy zaciski na wtyki Banan 4 mm do wbudowanego multimetru. Tutaj te narożniki są lekko gumowane, a więc w jakiś sposób chronią mechanicznie nam ten oscyloskop. Tutaj tak wygląda. Bateria 4000 mAh i też jest ta klapka umożliwiająca pracę tego oscyloskopu pod kątem, gdy tutaj siedzę przy biurku, on jest skierowany wprost na mnie, ale też oczywiście może jakby leżeć i uruchamiamy ten oscyloskop tym przyciskiem. Widać, że ładuje się to menu i ten oscyloskop jest oscyloskopem z dotykowym ekranem. Nie mamy żadnych przycisków sterujących oprócz tego przełącznika jakby nie sieciowego, tylko uruchamiającego urządzenie. I możemy się przełączać między oscyloskop. Ok, tutaj muszę teraz wyjść do tego głównego menu. Multimetr, ustawienia i generator. A więc zacznijmy od tego oscyloskopu. Zatwierdzam. Jest oscyloskop, dwa kanały, wszystkie standardowe funkcje, jest też auto set. Tutaj tak pokrótce Państwo widzą możliwości. Wchodzimy do tego głównego menu i teraz spróbujmy uruchomić ten generator funkcyjny i mamy tutaj do wyboru przebieg sinusoidalny, prostokątny. Co tam jeszcze jest więcej? Tutaj za szybko się przełączyło. Widzą Państwo, są te wszystkie takie przebiegi, jest klawiatura jakby numeryczna do wpisywania wartości częstotliwości, amplitudy, współczynnika wypełnienia, a więc taki generator no nawet nie jest taki jakiś najprostszy, tylko jest wszystkie podstawowe funkcje, jakie są potrzebne. I teraz proponuję jeszcze zobaczyć ten multimetr, jak on wygląda, a więc multimetr w ten sposób wygląda, że mamy analogię do wychyłowego wskaźnika. Tutaj można chyba zapisywać jakieś dane. Tutaj trzeba byłoby zobaczyć do instrukcji. Tutaj funkcje to wybieramy sobie między jest ten zakres auto, gdzie przyrząd za nas myśli. Tutaj mamy test diody, a więc może tak nie do końca, jak powiedziałem, że wszystkie są dotykowe, chociaż te przyciski też nie są fizyczne, one są dotykowe, prawda?
i wracamy na to auto. Jeszcze ewentualnie zobaczymy, jak jesteśmy na tym pomiarze woltomierz, czy mamy możliwość ręcznego zmiany. Nie, jest auto, a więc tak. I ostatnia to zakładka Settings, a więc zakładka z ustawieniami. Jak widać, jest wielojęzyczne menu, ale tutaj nas tylko interesuje angielski lub niemiecki. Regulacja intensywności podświetlenia tego ekranu. Dźwięk można wyłączyć. Tutaj schemat kolorystyczny, a więc może być żółty lub niebieski. Tutaj co mamy do wyboru przy starcie jakby. Automatyczny wyłącznik, udostępnianie przez USB, przywrócenie ustawień fabrycznych i about, prawda? I tyle. Proste urządzenie ekonomiczne o niewyśrubowanych parametrach elektrycznych, dostępne na stronie gotronic.pl. Następny oscyloskop od FNIRSI DPO X180H. W takim oto opakowaniu jest dostarczany. Tutaj mamy wypisane parametry, jego specyfikację techniczną. Mogą Państwo sobie tutaj rzucić okiem bez zaglądania na inne strony, ale tradycyjnie zapraszam na stronę gotronic.pl i już co otrzymujemy w zestawie. Drukowany manual, przewód USB typu C do ładowania akumulatora, zestaw 2 sond oscyloskopowych z zbudowanym dzielnikiem. Standardowe już Państwu nie pokazuję. Tutaj deklarują 200 MHz. Tutaj w piankowej wytłoczce mamy jeszcze też ładowarkę USB, ale jest to, widzę, standardowa ładowarka 5V, a więc bez żadnych trybów szybkiego ładowania i sam oscyloskop. Tak on oto wygląda. Odłożę tylko to wszystko na bok. Tutaj ma te elementy niebieskie, są gumowane i w górnej części mamy dwa kanały wejściowe typowe gniazda BNC. Po środku USB typu C i wyjście generatora jest na takie zaczepy blaszkę. Tutaj to są gumowane, wyświetlacz, klawiatura sterująca jest gumowa, od tyłu tak wygląda, jest też klapka, a więc oscyloskop może stać pod pewnym kątem skierowany do operatora lub leżeć. Jak wygląda na tle pozostałych oscyloskopów? Jak te wszystkie oscyloskopy i ten nawet miernik prezentują się na jednym planie, a więc ten najmniejszy oscyloskop tutaj widoczny, następny w kolejce był ten jego starszy brat, tak on wygląda, następnie był ten oscyloskop i ewentualnie tutaj wcześniej prezentowane już kiedyś te oscyloskopy, które nadal są w produkcji i ten taki mini DSO 138 i tutaj ten skopometr Hanteka, który jest a la tablet, ale on jest grubszy i tak on wygląda na jednym planie, gdy go postawimy z tymi wszystkimi oscyloskopami. Jak widać, na rynku dużo występuje różnych modeli. Jeżeli ciężko Państwu dobrać jakiś model, zapraszam. Ja chętnie służę moim doświadczeniem. Mój numer telefonu 501 814 982 i chętnie coś dla Państwa dobiorę w oparciu o moje doświadczenie, tak żebyście Państwo byli zadowoleni. Dziękuję. Ok, kładę go, robię lekkie zbliżenie i już go uruchamiam. Widzę, że tutaj jest ten przycisk uruchamiający, nacisnąłem go. Menu zostało załadowane i jaka jest funkcjonalność, to można rzucić okiem do manuala i sobie statycznie zobaczyć, ale wszystkie funkcje są jakby standardowe, trzeba się tylko nauczyć jego obsługi. Co mamy tutaj może zacznijmy od końca, a więc od tego generatora. Jak widzą Państwo, ten generator to jest taki dosyć prosty, tutaj nie ma własnego okna, tylko musimy operować tutaj i przy pomocy tych strzałeczek zmieniamy sobie przebiegi. Widzimy, że tych przebiegów jest troszeczkę wbudowanych. Mamy możliwość regulacji częstotliwości, chyba współczynnika wypełnienia, ale tutaj tego nie będę już wszystkiego prezentował. To jest takie pierwsze spotkanie z tym oscyloskopem. Wymaga to troszeczkę nauczenia się tego wszystkiego, bo ten układ klawiszy jakby nie jest taki standardowy jak w innych oscyloskopach, chociażby stacjonarnych, do których ja jestem przyzwyczajony. Jakie tutaj mamy jeszcze takie funkcje
które można wykorzystać. Jest oczywiście auto, wyzwalanie, tutaj mamy różnego rodzaju, to menu za chwilę wejdziemy. Co tutaj jeszcze są za tutaj czułość napięciowa, podstawa czasu, tutaj poklikam troszeczkę, żeby zobaczyć, jakie on ma te wszystkie funkcje. Tutaj automatyczny, dostosowanie, menu. Tutaj poruszamy się tymi wszystkimi klawiszami. Tutaj funkcja zoomowania, a więc ten wycinek jest tutaj powiększany. Generator już był, a więc zobaczmy, jakie tam są funkcje w tym menu. Zrobię, że tak powiem, takie zbliżenie, żebyście Państwo to zobaczyli, bo można się wszystkiego dowiedzieć z menu, ale jak to wygląda w rzeczywistości. A więc tu są funkcje menu, systemowe menu. Tutaj pomiary kursorami są w tej chwili wyłączone, parametry. Jak widać, to menu jest dosyć rozbudowane. Mamy tutaj dużo tych funkcji i tutaj już się chyba zapętliło. I to tyle, jeżeli chodzi o ten oscyloskop. Przyzwoite parametry, takie podstawowe. Trzeba mieć na uwadze, że gdy kupujemy oscyloskop, szczególnie od FNIRSI, to te parametry, które są napisane tutaj, nie zawsze one są do końca prawdziwe. Trzeba brać z zapasem, ale tutaj widzimy, że pasmo jest 180 MHz, a więc do takiego utrzymania ruchu, automatyki, motoryzacji, jak znalazł taki ten oscyloskop, on już ma takie gabaryty, że się mieści jeszcze w dłoni, ma te złącza standardowe, a więc większość takich rzeczy do 1 MHz bez problemu nim zrobimy. Ja nie prezentuję Państwu, jak on działa, bo musiałbym zbyt dużo czasu na to spędzić. To jest kwestia przyzwyczajenia się. Wszystkie podstawowe funkcje on posiada. Zainteresował Państwa, zapraszam na stronę gotronic.pl. Ewentualnie, jeżeli mają Państwo konkretne pytania, to możemy to sprawdzić już w korespondencji prywatnej. Dziękuję. Jak te wszystkie oscyloskopy i ten nawet miernik prezentują się na jednym planie, a więc ten najmniejszy oscyloskop, tutaj widoczny, następny w kolejce był ten jego starszy brat, tak on wygląda, następnie był ten oscyloskop i ewentualnie tutaj wcześniej prezentowane już kiedyś te oscyloskopy, które nadal są w produkcji i ten taki mini DSO 138. I tutaj ten skopometr Hanteka, który jest a la tablet, ale on jest grubszy i tak on wygląda na jednym planie, gdy go postawimy z tymi wszystkimi oscyloskopami. Jak widać, na rynku dużo występuje różnych modeli. Jeżeli ciężko Państwu dobrać jakiś model, zapraszam, ja chętnie służę moim doświadczeniem. Mój numer telefonu 501 814 982 i chętnie coś dla Państwa dobiorę w oparciu o moje doświadczenie, tak żebyście Państwo byli zadowoleni. Dziękuję. Teraz na stół wjechały mi lutownice też od FNIRSI. Proszę zobaczyć, są to dwa modele. Tutaj mam powyżej model HS02A, a tutaj poniżej HS02B. Bardzo podobne symbole, ale lutownice różnią się tym, że ten z końcówką A współpracuje z grotami z tej samej serii. To jest zakamuflowana symbol C245, a ten poniżej to jest zakamuflowany symbol C210 według nomenklatury JBC. Generalnie rzecz biorąc, te lutownice występują w różnych wariantach wyposażenia i proszę się nie sugerować tutaj tym moim prezentacją, tym unboxingiem. Proszę patrzeć się na specyfikacje w opisie produktu. Tak jak mówię, one występują w różnych wersjach wyposażenia i są zróżnicowane ceny. Widzimy parametry techniczne, one w gruncie rzeczy są bardzo zbliżone. Różnica tylko i wyłącznie tych grotów. Obie lutownice w każdej wersji są właśnie dostarczane w takich opakowaniach z kolorową grafiką, a więc jak chcemy kogoś obdarować, to nie ma problemu, nawet nie trzeba specjalnie pakować. Zarówno jedna, jak i druga
ma takie materiałowe, twarde etui z zamknięciem na zamek błyskawiczny, gdzie cały ten zestaw jest schowany. Zaczniemy od tej stacji lutownicy HS02A, która współpracuje z grotami C245. Taki tutaj jest manual dołączony i widać to funkcjonalność tego menu i co otrzymujemy w tym zestawie. Podstawowy ten zestaw, a więc tutaj w tej piankowej wytłoczce jest ta lutownica. Ona jest taka miła w dotyku. Ten cały korpus jest z aluminium. Tutaj ten element jest gumowany. Tutaj też jest jakieś tworzywo. Złącze USB typu C wykorzystujące szybkie ładowarki Power Delivery Quick Charge, ale też przy wykorzystywaniu takiej oto przejściówki, która jest w zestawie, możemy zewnętrzny zasilacz wykorzystać. Wyświetlacz LCD, 3 przyciski sterujące i już wyciągam. I tutaj znajduje się miejsce na grot. I w tym podstawowym zestawie mam tutaj grot o oznaczeniu HS02A-B. I tutaj dla tych użytkowników już, którzy znają te groty, to jest grot C245. W ostatnim czasie jest wysyp tych wszystkich grotów i jak się ten grot wkłada, on oczywiście jest beznarzędziowo, tu nie ma żadnej tulejki zabezpieczającej, wkładamy po prostu ten grot i już lutownica jest gotowa do działania. Tak oto leży w dłoni, to są precyzyjne groty i jest oczywiście taka mini podstaweczka tutaj z miejscem na gąbkę, tutaj stawiamy ten maszt i na stole, gdy chcemy, to w ten sposób odkładamy i tutaj jest ten gorący grot, a tutaj czyścimy pod kątem. Proszę zobaczyć, ja też używam lutownicy innej firmy Axun ze stacji lutowniczej i to tak ona wygląda mniej więcej. Tutaj jest sama kolba, bo stacja lutownicza jest ta jednostka centralna na stole. Te groty C245 naprawdę robią dobrą robotę, zaawansowane, nagrzewają grot w ciągu kilku sekund. Tutaj mam ładowarkę USB podpiętą. To jest szybka ładowarka i bez grotu podłączymy ją. Na chwilkę zaświecił nam się ten przycisk OK i mamy informację, żeby włożyć ten grot. Ja tutaj, żeby nie wykorzystywać tego grotu z zestawu, wezmę ten mój, wsadzę, ten C245 i teraz go uruchomię. I tutaj nas lutownica prosi, żeby nacisnąć przycisk OK. No to OK, naciskam. I jak widać, temperatura bardzo szybko rośnie. Ja mam tą szybką ładowarkę podpiętą 20V i już temperatura do 350 stopni została osiągnięta. Tutaj to klikanie, prawda, co 10 stopni możemy, nie będę pokazywał tego Państwu. Jeżeli chodzi o funkcjonalność menu, to jest więcej niż trzeba. Można sobie zaprogramować 3 komórki pamięci, prawda, różne bariery, a w gruncie rzeczy trzeba, że tak powiem, się skupić na lutowaniu. Jest ten wyświetlacz, prawda, i wydaje mi się, że dosyć fajna lutownica. A więc to jest ta lutownica. Wyciągnę ten grot, żeby się teraz przypadkiem nie poparzyć. I jest ta lutownica, widzą Państwo, teraz dotykam, wyciągnąłem ten grot. W żaden sposób, żaden element się jej nie nagrzał, żeby w jakiś sposób nie poparzyć. Wsadziłem teraz ten grot z zestawu i przechodzimy do tej lutownicy z grotami C210. I proszę zobaczyć, ona generalnie rzecz biorąc prawie, że identyczna jest. Różni się tylko tym miejscem na grot i tu widzimy, że ta tulejka jest mniejsza, również jest nieodkręcana i też jest w zestawie ta sama podstawka, też taka przejściówka z USB-C na ewentualnie zasilacz stałonapięciowy i proszę zobaczyć już, żeby Państwa czas niepotrzebnie nie tracić. Zarówno jak do jednej, jak i do drugiej lutownicy są dostępne opcjonalne groty i widzą Państwo, że ta poniżej z literką B to są te groty Nano C245, a więc do bardziej precyzyjnych prac, ale również te groty oferują bardzo szybkie nagrzewanie i dużą moc. Tutaj korzystając z tego, że mam je wszystkie wystawione, to jeszcze możemy zrobić takie porównanie.
bardzo popularna rozlutownica w produkcji Secure HT140 i ona właśnie wykorzystuje też te groty z serii C210 i tak to się prezentuje na jednym planie. Ewentualnie tutaj inne lutownice, które ja posiadam, to są lutownice Miniue TS100 i 101, poniżej. Jak widać w tej chwili użytkownicy, młodzi elektronicy mają dostęp do tylu wielu narzędzi. Dawniej, gdy ja zaczynałem, to były proste lutownice oporowe, o stabilizacji temperatury można było zapomnieć. Tutaj kiedyś wcześniej prezentowana przeze mnie lutownica HS01, też tego producenta FNIRSI, i tutaj ona ma te groty, to są takie, można powiedzieć, miniaturka grotów T12. Tak te groty wyglądają, HS01 ta seria, i tutaj tą lutownicę też kładę. Tutaj mam taką lutownicę od Zoi ZTN1 na groty T12, a więc te groty T12, tylko mam taki inny grot, w ten sposób wyglądają. To są, tak jak mówiłem, grot powyżej to jest ten T165, a tutaj standardowy T12. Widzą Państwo, że one generalnie rzecz biorąc różnią się długością. Tu jest taki pierścień, prawda, ograniczający i widać, że ten T12 jest dłuższy, a element do lutowania są zbliżone. I tak to mniej więcej wygląda. Co tu jeszcze mogę Państwu pokazać? Tu jest ta lutownica Axuna. Mam nadzieję, że ten grot już się ochłodził. Wsadzam ten grot na gorąco i tak to mniej więcej na jednym planie wygląda. Wiadomo, że lepiej mieć stację lutowniczą, ponieważ tutaj mam samą tą kolbę i ten przewód jest lepszej jakości, a tutaj musimy w przypadku takich lutownic zadbać, żeby ten przewód chociażby od ładowarki szybkiej USB nie ograniczał nam w żaden sposób ruchu. To by było jakby tyle. Zarówno do wszystkich tych stacji zabezpieczamy temat opcjonalnych grotów, zarówno jak od producenta FNIRSI, jak i od innych różnych innych niezależnych producentów, jakby chociażby właśnie od tego Axuna wspomnianego i innych dostawców z Chin. Teraz na stół wjeżdża mi stacja lutownicza z serii DWS-200, też od producenta FNIRSI, i tak jak poprzednio przy lutownicach, te lutownice, stacje lutownicze występują zarówno do współpracy z grotami z serią 245 i C210 i w ramach rozróżnienia na te dwie różne kolby lutownicze też występuje różne wyposażenie standardowe. Ja tutaj mam akurat model DWS-200, 245 i chyba zestaw full, czyli wszystko mający. To się okaże, ale gdy decydujecie się Państwo na zakup, to polecam zapoznać się z specyfikacją wyposażenia. Ja tutaj ogólnie przedstawiam ten element wspólny, czyli jednostkę centralną. Kupując taki zestaw, co otrzymujemy? Widzą Państwo, tutaj jest ta jednostka centralna. Za chwilę ją podłączę, pokażę, ale jest piankowa wytłoczka. Jest też taka podstawka, jak podstawka Smart u Axuna. Tutaj już jest tylko sama pianka i tutaj mamy dodatkowe akcesoria, które już Państwu prezentuję. A więc co tam będzie? Będą tam groty, przewody i oczywiście kolba lutownicza. Jest manual, ale tutaj mogą Państwo sobie do niego rzucić okiem jeszcze przed zakupem. Standardowy przewód zasilający do stacji lutowniczej. Tutaj szereg tych różnych grotów. To się trzeba patrzeć przed zakupem, prawda? Tutaj mamy takie te uchwyty montażowe, żeby przytwierdzić przewód od kolby. To są takie gięte uchwyty, na końcu zakończone krokodylkami. Te krokodylki mają tutaj takie osłony plastikowe. I jest kolba lutownicza z taką piankową tutaj wytłoczką. Podobnie jak tutaj w tej Axunce, prawda? Tutaj do odróżnienia jest kolor zielony. I też jest taki tutaj maszt, który przykręcamy do tej podstawki Smart, żeby
ten przewód od stacji lutowniczej nam się nie plątał, tylko żeby był uniesiony w górze. A więc tutaj jest oraz jest przewód połączeniowy między stacją lutowniczą a tą podstawką, żeby po odłożeniu tej kolby lutowniczej kolba wyłączyła się, przechodziła do stanu uśpienia. Jeżeli chodzi o tą stację lutowniczą, tak tutaj mamy jakiś przełącznik, tutaj mamy gumowe elementy, takie chyba odporne na temperaturę nawet, gdzie możemy odłożyć te groty, nawet nagrzane, wyświetlacz, klawiatura sterująca, tutaj cóż to takiego jest, zaraz podłączę, tutaj też jest jakiś czujnik, złącza zasilające, główny przełącznik zasilania do podłączenia z podstawką tą smart nazwijmy i gniazdo nietypowo od tyłu do podłączenia kolby, nóżki gumowe, tutaj mamy tabliczkę znamionową. Jeżeli chodzi o tą podstawkę smart, też tutaj gumowe takie przetłoczenia, żeby te groty trzymać, zarówno tutaj C245, jak i 210. Tutaj regulowane pod kątem, tak jak w Axunie, podstawka pod kolbę. Ta podstawka jest, mi się wydaje, że plastikowa. Tutaj też są elementy plastikowe, ale na pewno odporne na temperaturę, chociaż nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Tutaj metalowy taki uchwyt do wyciągania grotów na gorąco, na bieżąco i tutaj taka szczotka druciana do czyszczenia grotów. Oczywiście na gumowych nóżkach to stoi. Jak to ewentualnie ta stacja, może najpierw jeszcze ją podłączę, a więc bez podłączania kolby i zobaczymy, jak ten wyświetlacz świeci. OK. I uruchamiam tym głównym przełącznikiem. I powinna mi się teraz... zaświecił się teraz ten przycisk niebieski. Uruchamiamy. Trzeba wybrać odpowiedni język, a więc wybieramy angielski i zatwierdzamy. I tutaj widzimy, że prośba, informacja o podłączenie kolby. Tutaj pewnie jest taki wskaźnik wychyłowy, jeżeli chodzi o użytą moc. Dobra, weszliśmy w ustawienia, a więc widzimy, że jest jakaś tam duża funkcjonalność. To trzeba byłoby rzucić okiem do instrukcji obsługi. A więc gdybyśmy rzucili okiem do instrukcji, tutaj na pewno 3 komórki pamięci, kalibracja temperatury, ustawienia wyświetlacza, rozgłośności, skala, język, prawda? Możliwość chyba możliwość to jest ustawianie, kalibracja temperatury, a więc dosyć rozbudowana ta stacja jest. Ja ją teraz wyłączę, bo nie będę już jej testował, ale wiadomo, że stację lutowniczą kupuje się ze względu jakby na jej budowę, groty i tym podobne sytuacje. Ja już nie będę testował, bo te groty C245 naprawdę są rewelacyjne. Ja akurat tej stacji jakby nie potrzebuję z tego względu, że ja wykorzystuję stację Axun, którą mam prywatnie. Proszę rzucić okiem tutaj z innego ujęcia. Tu jest pod kątem ta stacja lutownicza. Ona w ten sposób wygląda. Tutaj troszeczkę się odbija całe to tło moje, bo ja prywatnie wykorzystuję tą stację Axun, którą też Państwo na pewno znają z moich materiałów. I proszę zobaczyć, ta stacja lutownicza też ma taką podstawkę typu smart. Nie będę jej ściągał, ale na moim stanowisku ona doskonale się komponuje z tym zasilaczem RD6600. Poniżej mam zasilacz, a tutaj mam tą stację lutowniczą. Może nawet uruchomię stację i zasilacz. W ten sposób ja mam teraz na razie ją odłączoną, żeby mi nie przeszkadzała w tym nagrywaniu. I tak mniej więcej to wszystko wygląda. W gruncie rzeczy to jest kwestia przyzwyczajenia, bo największą robotę robią właśnie te groty, no i jakość wykonania tych materiałów. Ja jestem bardzo zadowolony z tej stacji Axun, bo ma tutaj bardzo silikonowy przewód, jest wszystko elastyczne, natychmiast się nagrzewa. Tutaj nawet się teraz poparzyłem lekko, poczułem tą temperaturę, dlatego mam ją wyciągniętą, natychmiastowe nagrzewanie. Tutaj w przypadku tej stacji prezentowanej w NIRSI też jest wszystko jak należy, te materiały, odgiętki, wszystko jest silikonowe, miękka gąbeczka, a więc też jak najbardziej do polecenia jest ta stacja.
Wybieramy generalnie rzecz biorąc tutaj kupując w firmie Gotronic. Na wszystkie produkty mamy gwarancję na miejscu w Polsce, 2 lata gwarancji jest, a więc jaka forma nam się bardziej podoba. Jeżeli są Państwo zainteresowani, to mogą Państwo śmiało do mnie uderzyć. Mój numer telefonu to jest ten 501 814 982. Ja chętnie odpowiem, doradzę Państwu, bo zależy mi, żebyście kupili przedmiot, produkt, narzędzie, z którego będziecie zadowoleni, bo wtedy mam gwarancję, że szukając kolejnego elementu do wyposażenia swojego stanowiska, warsztatu domowego, to skorzystacie z oferty Gotronika, kupując oscyloskop, zasilacz. Dlatego też zachęcam do zakupów Gotronika, bezpośredniego kontaktu ze mną lub z pracownikami, bo jak widzą Państwo, ten sprzęt, który oferujemy, też testujemy. Tutaj ewentualnie jeszcze możemy rzucić sobie okiem, ale to właściwie nie ma sensu, bo już to prezentowałem. Kolby praktycznie rzecz biorąc są identyczne, co widzą Państwo, więc już nie będę porównywał z tymi lutownicami, bo tak jak mówię, takie niuanse, których już się nie wychwyci. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.